The book of Daniel Księga Daniela was written around the year 605 before Christ. była napisana około roku 605 przed Chrystusem. Today we are going to study the chapter 2 of Daniel. Dziś będziemy studiować rozdział 2 Księgi Daniela. And we will see that how God reveals all the history of the world since this year. I zobaczymy, w jaki sposób Bóg odsłaniał całą historię świata, począwszy od tego właśnie roku. We're going to see how since 2000 years ago, more than 2000 years ago, Zobaczymy, w jaki sposób już ponad 2000 lat temu God has predicted the things that will happen in our days. Bóg przewidział wszystkie te rzeczy, które staną się za naszych dni. The name of Daniel means God is my judge. Imię Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. It means that this book will be related with a judgment. Oznacza to, że księga ta będzie powiązana z sądem. A judgment, and we will see where this is taking part. Będziemy mogli zobaczyć, gdzie ten sąd ma miejsce, For whom, dla kogo jest ten sąd and who will win this judgment. i kto wyjdzie z niego jakby zwycięsko. I want to invite you to the book of Daniel, chapter 2 and verse 1. Chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Daniela, rozdział 2, werset 1. W 12 roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Before we start, one thing that we need to understand when we are studying prophecy Przede wszystkim musimy teraz zrozumieć, że studiujemy proroctwo, is that in any possibility I am able to interpret the Bible by my own. i nie ma takiej możliwości, abym interpretował Biblię na swój własny sposób. The Bible interprets itself alone. Biblia sama się interpretuje. And the history confirms what the Bible says. A historia potwierdza to, co mówi Biblia. So we need to go through the Bible to interpret all the symbols that the prophecy has. A więc będziemy musieli przejść przez Biblię, aby zinterpretować wszystkie symbole, jakie zawiera proroctwo. Because the things that are in the Bible, in the prophecies, are not literal. Ponieważ rzeczy, które zawarte są w proroctwie, nie są czymś dosłownym, literalnym. But the Bible interprets itself. Ale Biblia sama się interpretuje. Well, we see in Daniel chapter 2, we're not going to read all the verses. Widzimy w rozdziale 2 Księgi Daniela, nie będziemy czytać wszystkich wersetów, That the king Nebuchadnezzar, że król Nebukadnezar he had a dream. miał sen. And he was thinking in his bed something that night, I myślał w swoim łóżku o czymś tamtej nocy, because he wanted to know something and he had a dream. bo chciał coś wiedzieć, chciał coś zrozumieć i miał ten sen. And when he had this dream, he was troubled, and I saw at the point that he lost the sleep. I kiedy otrzymał ten sen, to tak się zatrwożył, aż do takiego stopnia, że ten sen go odszedł. From the verses 1 until 10, from this chapter, you can see all the story of this, how was the dream of Nebuchadnezzar. I w tym rozdziale od 1 do 10 wersetu możemy zobaczyć całą historię, jak wyglądał ten sen. Nebuchadnezzar, it was the kingdom of Babylon. Było to królestwo Babilon. So the king had a dream, and he called all the people, the magicians, the astrologers, and all the people that were there in the kingdom, the wise people, to interpret the dream. A więc król zawołał wszystkich takich znamienitych ludzi, różnych magów, innych wykształconych ludzi, aby mogli mu ten sen wyłożyć. And he called all of them, and he said to them, if you are not going to tell me the dream and its interpretation, I will kill you. I kiedy oni do niego przyszli, powiedział im, że jeśli nie wyłożą mu tego snu, to on ich po prostu zabije. Verse 10. Werset 10. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc: nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki i potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka.
So the king said to them, I want you to interpret the dream, but before I want you to tell what I dreamed. A więc król powiedział im mniej więcej coś takiego. Chcę, abyście wytłumaczyli mi, co oznacza ten sen, ale wcześniej chcę, abyście mi powiedzieli, co mi się w ogóle przyśniło. The Chaldeans were like, what? Chaldejczycy powiedzieli tylko co? The king is crazy now. Król oszalał. And they said to him, is not any man in earth that can do this. I powiedzieli mu, na ziemi nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie coś takiego zrobić. Verse 11. Werset 11. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. They said to him, just with a God that lives not in flesh. Powiedzieli mu, że to jest możliwe tylko u Boga, który nie mieszka wśród ludzi. The Empire of Babylon was a pagan empire. Królestwo Babilon było pogańskim imperium. And they were full of people that interpret the future in different ways, with the spiritism and cars and the stars and different stuff. I było w nim bardzo dużo ludzi, którzy zajmowali się interpretacją przyszłości poprzez wróżby, karty i inne tego typu rzeczy. And they recognized that it needs to be something out of the world that can interpret these kind of things that the king was asking. I zdawali sobie sprawę z tego, że to musi być coś takiego ponad tym światem, co może spełnić prośbę króla. Because no one in earth is able to reveal what we have in our minds. Bo nikt na świecie nie jest w stanie odsłonić tego, co mamy w swoim umyśle. Well, they said this to the king, so the king was angry and said, I will kill you. I powiedzieli tak do króla, a więc król bardzo się zezłościł i powiedział, że zabije ich. And from the verse 11 until the verse 16, you can see that the king tell all the army that they will kill all wise men in the kingdom. I od 11 do 16 wersetu możemy przeczytać, że król powiedział, że każe wybić wszystkich mędrców w Babilonie. In the kingdom of Babylon were 4 friends. W Babilonie było 4 przyjaciół. Daniel and his companions. Daniel i jego kompanii. They were from the people of Israel, from the people of God. Wywodzili się z ludu Izraela, z ludu Bożego. And when they hear this news that the king wanted to kill them, A kiedy usłyszeli tą wiadomość, że król zamierza ich zabić, Daniel went to speak with Arioch. Daniel poszedł porozmawiać z tym przełożonym gwardii, To say to him, don't kill them yet. aby powiedzieć mu, by jeszcze ich nie zabijał. Don't kill us. Nie zabijaj nas. Because maybe we can interpret the dream to the king. Bo może będziemy w stanie wyjaśnić ten sen królowi. Verses 17 and 18. Werset 17 i 18. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. So Daniel went to his companions and they asked to God for the answer. A więc poszedł do tych swoich przyjaciół, a oni prosili Boga o odpowiedź. They humbled themselves in front of God. Ukorzyli się przed Bogiem. And our God is a God of promises. A nasz Bóg jest Bogiem obietnic. And if God says that if we will be humble in front of Him, He will answer us. I Bóg mówi, że jeśli będziemy pokorni przed Nim, jeśli się ukorzymy, to On nam odpowie. Verse 19. Werset 19. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Sometimes we are in the life. Czasem w życiu We are asking many things to God. Czasem w życiu prosimy Boga o wiele rzeczy. But even though God answers us because of His mercy, Ale nawet pomimo tego, że Bóg odpowiada nam poprzez swoje miłosierdzie, after that we forget about God. potem zapominamy o Bogu. We leave Him there. I zostawiamy Go. When He gave us what we asked for, Jak już da nam to, o co prosiliśmy, we forget about Him. wtedy o Nim zapominamy.
But it was not the case of Daniel. Ale nie tak było w przypadku Daniela. In the verse 19 and verse 20, Werset 19 i 20. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. he blessed the name of God. Daniel błogosławił imię Boga. After this, that God reveals him what he asked for. Po tym, jak Bóg objawił mu to, co prosił. And we need to understand that God, when is answering us something, I musimy zrozumieć, że Bóg odpowiada nam zawsze. the first thing that we need to do is to praise His name. Kiedy Bóg nam odpowiada, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to uwielbić Jego imię. Because we cannot forget about the Almighty God. Bo nie możemy zapomnieć o wszechmogącym Bogu. So Daniel, when he received the vision, A więc, kiedy Daniel otrzymał wizję, he praised God. uwielbił Boga. And then he went back to the king. A później poszedł do króla. Verse 26. Werset 26. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Question. Daniel was able to interpret the dream to the king? Pytanie, czy Daniel był w stanie wyłożyć królowi sen? Yes or no? Tak czy nie? No. Nie. He can't. Nie mógł tego He zrobić. couldn't. Nie był w stanie. Because just God can reveal the secrets. Dlatego, że tylko Bóg może odsłaniać tajemnice. Verse 27. Werset 27. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. So he again said to the king, is any man in the world that can reveal the secrets? A więc jeszcze raz powiedział królowi, że nie ma na świecie żadnego człowieka, który może odsłonić, odkryć tajemnicę. No one can read our thoughts in this world. Nikt nie może odczytać naszych myśli. Verse 28. Werset 28. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A Twój sen i Twoje widzenie, które Ci przeszły przez głowę, są takie. But it's a God Ale jest Bóg, that can reveal the future. który może objawić przyszłość, Because he knows the future. bo On zna przyszłość. So, we see here in the Empire of Babylon that where David and his friends were the people of God. Widzimy, że tutaj w Imperium Babilońskim, gdzie był Daniel ze swoimi przyjaciółmi, And because Satan knew that they could praise God and ask God for the answer, he wanted to kill them. ponieważ szatan wiedział, że oni mogą modlić się do swojego Boga i prosić Go o to, aby On im objawił tą tajemnicę, chciał ich zabić. Satan wanted to answer to the astrologers and the magicians what means the dream. Szatan chciał odpowiedzieć swoim magom, astrologom, co ten sen oznacza. But he wasn't able to do this because he can't read our minds. Ale nie był w stanie tego zrobić, dlatego że nie może odczytać naszych myśli. But God can know what is in our minds. Ale Bóg wie, co jest w naszej głowie. Verse 29. Werset 29. Tobie, o królu, przyszły na Twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział Ci, co się stanie. The thoughts came to the mind of the king of Babylon. Myśli przyszły do głowy króla Babilonu, But God could read it. ale Bóg mógł je odczytać. God read the thoughts of the king of Babylon. Bóg odczytał myśli króla babilońskiego And he put the thoughts in his mind i włożył te myśli w jego głowę, because he wanted to show him what will happen in the last days. ponieważ chciał mu pokazać, co stanie się w dniach ostatecznych. Because the wish of Nebuchadnezzar was to understand what will happen for his kingdom in the last times. Bo pragnieniem Nebukadnezara było to, aby zrozumieć, co stanie się z jego królestwem w przyszłości. And Satan is still fighting there. A szatan cały czas tam walczy. And this were like this. Is Satan here? A to było tak, szatan był tutaj
and God here. a Bóg tutaj. It's like a game of chess. To tak jak gra w szachy. Have you ever played chess? Graliście kiedyś w szachy? So, is God here, sitting down, and God said to Satan, okay, your turn. A więc Bóg siedzi tutaj po tej stronie i mówi do szatana, okej, twoja kolej. And Satan comes and he moves something. I przychodzi szatan, wykonuje ruch. And God asks, are you done? I Bóg pyta, skończyłeś? And now is my turn. To teraz moja kolej. And how many possibilities you have to lose a game when you know all the movements that the opponent will do? I jaka jest szansa na to, aby przegrać grę, kiedy znasz wszystkie ruchy, które wykona twój przeciwnik? Because when Satan is trying to do something, Ponieważ kiedy szatan chce coś zrobić, God knows it already. Bóg o tym już wie. And God knows how to implement His truth I Bóg wie, jak włożyć w to swoje prawdy after the movement of Satan. po tym, jak szatan wykona swój ruch. Verse 30. Werset 30. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś Ty zrozumiał myśli swojego serca. So God wanted to reveal Him, A więc Bóg chciał się objawić. the wishes of His heart. Bóg chciał jemu objawić pragnienia jego serca. Verse 31. Werset 31. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. 32 and 33. 32 i 33. Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi. Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. 34. 34. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. 35. 35. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak, że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. So he saw a statue. A więc zobaczył pewien posąg. And it's interesting that in the times of Daniel, I interesujące jest to, że w czasach Daniela, in the pagan empires, the statue represents something for the future in a dream. Posąg reprezentuje coś, co ma wydarzyć się w przyszłości, kiedy się przyśni. So he saw a statue with a head of gold, A więc król zobaczył posąg z głową ze złota, with a chest and arms of silver, z korpusem ze srebra, the belly and thighs of brass, tak. Tutaj może przeczytam, gdzie jest to napisane. 32. Jego brzuch i jego biodra z miedzi. His legs from iron, Jego golenie z żelaza. and the feet part of iron and part of clay. A stopy częściowo z żelaza i częściowo z gliny. And at the end he saw a rock A na końcu zobaczył kamień, that was cut off without hands, który został oderwany bez udziału rąk, that hit the feet który uderzył w te stopy and destroyed the whole statue. i zniszczył cały posąg. And this rock became a whole hill in the whole world. A kamień ten stał się górą, która zapełniła całą ziemię. What does it mean? Co to oznacza? The Bible interprets itself, so we need to search in the Bible where are the answers for all. Biblia sama się interpretuje, a więc w Biblii musimy szukać odpowiedzi na to wszystko. And then we can search in the history that will confirm what the Bible said. I możemy wtedy sprawdzić historię, aby potwierdzić to, co mówi nam Biblia. Verse 37 and 38. Werset 37 i 38. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego świata. Ty jesteś głową ze złota. So in the book of Nazar,
he didn't have his own kingdom because he could create it. A więc Nebukadnezar nie miał tego swojego królestwa dlatego, że był w stanie sam je sobie stworzyć. Because God had a plan for him is the reason that he had this kingdom. Ale powodem, dla którego je miał, było to, że Bóg miał dla niego pewien plan. Because he had a plan for each one of us. Dlatego, że Bóg ma plan dla każdego z nas. And he has the perfect plan for you. I ma perfekcyjny plan dla ciebie. So Daniel said, you are the head of gold. A więc Daniel mówi, ty jesteś tą głową ze złota. But could it be literal? Ale czy to mogłoby być dosłowne? That in a person? Or it symbolized something? Czy to oznaczałoby tą osobę? Czy to jest jakiś symbol? The empire of Nebuchadnezzar was Babylon. Imperium Nebukadnezara był Babilon. Verse 39. Werset 39. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. But after you will arise another kingdom inferior to yours. Ale po tobie nastanie inne królestwo, które And będzie then a słabsze, third one. a później trzecie. Here is he speaking not about persons, On tutaj nie mówi o osobach konkretnych, but here is he speaking about kingdoms. ale o królestwach. And we will see how the Bible says all these kingdoms. I zobaczymy, jak Biblia opisuje wszystkie te królestwa And how we are going to go forward the time until our times. i jak poprzez to kontinuum historyczne dojdziemy do naszych czasów. It's interesting that the kingdom of Babylon Interesujące jest to, że król Babilonu was made of gold. był zrobiony ze złota. It had a lot of gold. Miał bardzo dużo złota. And in the doors and all these things was interesting that in the doors were lions with wings. Mamy tutaj te drzwi. Na tych drzwiach były wykonane lwy ze złota z takimi skrzydłami From gold. wykonanymi ze złota. So the head of gold means Babylon. A więc głowa ze złota oznacza Babilon. And the kingdom of Babylon was around the year 605 before Christ until the year 539 before Christ. Królestwo Babilon istniało od roku 605 do 539 przed Chrystusem. And then it says, but after you shall arise another kingdom inferior to yours. Ale wtedy jest napisane, że po tobie nastanie inne królestwo, które będzie słabsze od twojego. Which one? Które królestwo to było? Even we don't have to go through the history, Nawet nie musimy iść teraz przez historię, because the Bible says already which one it was. bo Biblia już sama nam mówi, co to było. Daniel chapter 5. Księga Daniela, rozdział 5. We're going to start to read the verses 1 and 2. Przeczytamy werset 1 i 2. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. So after Nebuchadnezzar was Belshazzar. A więc po Nebukadnezarze był Belsazar. And he took all the things that his father took from Jerusalem, który wziął wszystkie te naczynia, które But- jego ojciec sprowadził z Jerozolimy, that by the way were holy, które tak przy okazji były święte. and they start to drink wine in this. I oni zaczęli pić z nich wino, They start to commit fornication inside on this place. zaczęli popełniać jakąś obrzydliwość na tym miejscu. Do you think that God will be angry if the people is using the things from God for something that is pagan? Czy myślicie, że Bóg mógłby się zezłościć, kiedy ktoś będzie używał świętych rzeczy do celu, aby robić coś, co jest pogańskie? The same with our lives. Tak samo jest z naszym życiem. The Bible says that we are holy for the Lord, Biblia mówi, że jesteśmy święci dla Pana. and we need to take ourselves. We need to take care about ourselves I musimy dbać o siebie, and sanctify us in the blood of God, uświęcać się poprzez krew Boga, in the blood of Christ, poprzez krew Chrystusa, because He wants us to be holy, ponieważ On chce, abyśmy byli święci and He wants us to respect the holy body that He gave us. i chce, abyśmy uszanowali święte ciało, które nam dał. Because without God we are sinners.
Ale bez Boga jesteśmy grzesznikami. But with God, we are people that is redeemed by Him. Ale w Bogu jesteśmy ludźmi, którzy są przez Niego odkupieni. Daniel chapter 5 and verse 5. Daniel, rozdział 5, werset 5. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego, król zauważył grzbiet ręki, która pisała. And verse 25. I werset 25. A oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, uparsin. So the hand wrote in the wall, A więc była ręka, która pisała na ścianie. and the king Belshazzar was scared about it. I król Belsazar przestraszył się widząc. Because it was in a language that the people from Babylon they didn't understand. Ponieważ było to napisane w języku, którego Babilończycy nie rozumieli. It was in the language of Daniel. To było napisane w języku Daniela. You can read the whole chapter 5 and you will find all this story. Możecie przeczytać rozdział 5 i zapoznać się z całą tą historią. So Daniel came and he interpreted what was written in the wall. A więc Daniel przyszedł i przetłumaczył to, co było napisane na ścianie. Verse 26. Werset 26. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. 27. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. And 28. I 28. Peres, Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. So we have here in the Bible that the next kingdom is what? A więc mamy tutaj w Biblii napisane, że następnym królestwem co jest? Medes and Persians. Medo-Persja. So we can go back to the chapter 2. A więc możemy wrócić teraz do rozdziału 2. And we find here that the breast and the arms of silver was Medo-Persia. I możemy zauważyć, że te ramiona i korpus ze srebra to Medo-Persja. And his kingdom was around the year 539 I until the year 331. królestwo to istniało od roku 539 do 331 roku przed Chrystusem. Daniel 2 verse 39. Księga Daniela, rozdział 2, werset 39. Ale po Tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż Twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. So will come a next empire with brass. A więc przyjdzie następne królestwo, które jest reprezentowane przez brąz. Where we can find it? Gdzie możemy je znaleźć? The Bible interprets itself. Biblia sama się interpretuje. In the chapter 8 of the book of Daniel, Będzie to rozdział 8 Księgi Daniela. we're going to study this prophecy, Nie będziemy teraz studiować tego proroctwa, but I want to analyze a few verses, starting from the verse 3. ale chciałbym przeanalizować kilka wersetów, zaczynając od 3. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał 2 rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Verse 5. Werset 5. A gdy nad tym się zastanowiłem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami 1 róg. So we see here that it's a ram at first, A więc widzimy najpierw, że jest tutaj baran, and then we see a male goat a później widzimy, że przychodzi kozioł with another little horn. We're going to study it in the next lecture. który ma pewien róg. Będziemy o tym studiować w następnym wykładzie. And the verse 6. I werset 6. A gdy przyszedł do barana mającego 2 rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. So this male god went to the ram and attacked him Więc ten kozioł przyszedł do barana, zaatakował go and destroyed him. i go zniszczył. What it means. Co to oznacza? Verses 20 and 21. Wersety 20 i 21. Baran z 2 rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji, a kozioł to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy.
So we see that the ram was the Medo-Persian Empire, A więc widzimy, że baran było to królestwo Medo-Persów, and the male god that attacked the ram a kozioł, który zaatakował barana, is Greece. to Grecja. So we have now the third empire, A więc mamy teraz trzecie imperium and it says that it covered all the land. i jest tutaj napisane, że ono opanowało całą ziemię. In Daniel chapter 2, W księdze Daniela, rozdziale 2, and verse 39, it says, "Which shall bear rule over all the earth." ale w wersecie 39 jest napisane, ale po tobie powstanie inne królestwo, które opanuje całą ziemię. But we said, but the empire of Greece, it didn't cover all the earth. Ale przecież wiemy o tym, że Grecja nie opanowała całego świata. But we need to understand what it meant, the whole world in times of Daniel. Ale musimy zrozumieć, co oznaczało pojęcie całego świata w czasach Daniela. These were the area from the whole world of Daniel. To był obszar, który tutaj widzimy, całego świata w czasach Daniela. There were not America, Nie było Ameryki, there were not the other regions of Asia. nie było innych regionów Azji, It was just this, that was their world. tylko to się liczyło, to był świat. And we would like to study the chapter 11 of Daniel. I gdybyśmy studiowali rozdział 11 tej księgi, This is so important to understand jest bardzo istotne, aby zrozumieć, how it works the last verses of this chapter. o co chodzi w ostatnich wersetach tego rozdziału. And it's interesting that the empire of Greece, Interesujące jest to, że Grecja in all the battles that they had, we wszystkich walkach, jakie stoczyła, their armor was made from bronze. używali opancerzenia wykonanego z brązu, z miedzi. So the empire of Greece, A więc Grecja, that is the belly and the face of brass, która reprezentuje tutaj te, znowu mam problem z tym samym miejscem, biodra, które reprezentuje brzuch i biodra. it comes from the year 331 until 168 before Christ. Była tym królestwem w czasach 331 rok do 168 przed Chrystusem. So here we're coming since the year 605 before Christ A więc przeszliśmy teraz od 600 roku przed Chrystusem until the year 168 before Christ. do roku 168 przed Chrystusem. And God wanted to reveal the king of Nebuchadnezzar I Bóg chciał królowi Nebukadnezarowi objawić, what will happen in the last time. co wydarzy się w czasach ostatecznych. Daniel chapter 2 verse 40. Księga Daniela, rozdział 2, werset 40. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystkie kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. If we see in the history, which was the empire that conquered the empire of Greece? Kiedy przyjrzymy się historii, to jakie królestwo, jakie imperium było tym, które podbiło Grecję? Was Rome. To był Rzym. And if we see in the New Testament, it started with this empire. I widzimy, że Nowy Testament też zaczyna się w czasach tego imperium. You can see in Luke chapter 2, and verse 1. Możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. We're not going to read it. Nie będziemy tego czytać, ale In Luke 2, chapter 1, it's speaking about the Caesars. rozdział 2 mówi o Cezarach. Chapter 3, verse 1 is speaking about another Caesar, Tiberius Caesar. Rozdział 3 też mówi o Tiberiuszu. If you look in Mark chapter 2 and verse 16, Jeśli spojrzymy do Ewangelii Marka, rozdziału 2, wersetu 16, he's speaking about other people that is ruling over the empire of Rome. tam jest mowa o wszystkich ludziach, którzy rządzili Imperium Rzymskim. And when they conquered Greece, I kiedy podbili Grecję, they conquered the whole world. podbili cały świat. As the iron destroyed all, Tak jak żelazo niszczyli wszystko. they conquered all.
podbili wszystko. And in Philosophy of History, page 261, W filozofii historii, strona 261, it says the German historian Ferdinand Schlegel said, It was as if the iron foot of the god of war gripped the globe, and each step fired new streams of blood. Jest napisane, niemiecki historyk Ferdynand Schlegel powiedział, to było tak, jakby stalowa stopa Boga wojny, objęła całą kulę ziemską, a każdy krok wystrzeliwał takie strumienie krwi. In the 5 volumes of the historian Edward Gibbon, 5 volumes, W 5 tomach historii, that it calls the fall of the Roman Empire, Edwarda Gibbonsa, które nazywają się Upadek Imperium Rzymskiego, he called the Empire of Rome nazywa Imperium Rzymskie the Iron Monarchy. stalową monarchią. And this historian wasn't a Christian. A historyk ten nie był chrześcijaninem, He was a pagan historian. był poganinem And they are calling this empire the Empire of Iron. i nazywają to imperium ze stali. Why? Dlaczego? Because God has said it since the beginning. Bo Bóg tak powiedział od samego początku. And it's interesting as well that the armor that the Empire of Rome were using, No i również interesujące jest to, że uzbrojenie, jakiego Rzymianie używali, it was from iron. było wykonane ze stali. And they were destroying all. I oni niszczyli wszystko. It was no other empire that could rule over them. Nie było innego imperium, które mogło ich zwyciężyć. And it was the soldiers of Rome that killed Jesus. To również byli żołnierze rzymscy, którzy zabili Chrystusa. Because all of these empires were pagan empires. Wszystkie te imperia były pogańskimi królestwami. So the legs of iron A więc nogi ze stali represents Rome. reprezentują Rzym. From the year 168 until the year 476. Od roku 168 przed Chrystusem do roku 476 naszej ery. Verse 41. Werset 41. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. So it says that this kingdom will be divided. Which kingdom? A więc jest tutaj napisane, że to królestwo będzie podzielone. Które królestwo? The king of the iron, Rome. Królestwo ze stali, czyli Rzym. And it says that they will divide as the toes of the feet. I tutaj też jest napisane, że podzielą się jak te palce u stóp. I want to ask you a question. Chciałbym wam zadać pytanie. How many toes do you have in your feet? Don't tell me 11. Ile macie palców u stóp? Nie mówcie 11. 10. 10. A normal human has 10 toes in their feet. Przeciętny człowiek ma 10 palców u stóp. So it means that this kingdom shall be divided in 10 other nations. A więc oznacza to, że królestwo to zostanie podzielone na 10 innych nacji. Verse 42 and 43. Wersety 42 i 43. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, że zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. So what happened with the Roman Empire? A więc co stało się z Imperium Rzymskim? The barbarian tribes start to go and invade all the empire of the western part of Rome. Było tak, że barbarzyńskie plemiona zaczęły atakować i podbijać zachodnią część Rzymu. The Germans, the Franks, Germanowie, Frankowie, the Burgundians, the Vandals,
the Swabians, Burgundowie, Wandalowie, Sfewowie, the Visigoths, Wizygoci, Anglo-Saxons, Ostrogoths, Lombards, and the Heruli. Anglosasi, Ostrogoci, Longobardowie i Herulowie. All these barbarian tribes start to invade the western part of the Empire of Rome. Wszystkie te plemiona barbarzyńskie zaczęły atakować, przeprowadzać inwazję na zachodnią część Imperium Rzymskiego. And after the year 476, it were not other imperator in Rome. I po roku 476 nie było już innego imperatora w Rzymie. Were no rules, were no order. Nie było rządów, nie było porządku. And the Roman Empire was divided. I Królestwo Rzymskie zostało podzielone. Then the Heruli, the Ostrogoths, and the Vandals disappeared. A wtedy Herulowie, Ostrogoci i Wandalowie zostali usunięci. And that's the region that they were invading. A tutaj widzimy obszar, na jakim znajdowały się te królestwa. And it says that they will try to make an union between them. I jest napisane, że będą próbowali się połączyć. But the Bible says that it won't be possible. Ale Biblia o tym mówi, że nie będzie to możliwe. As clay doesn't mix with iron. Tak jak glina nie łączy się z żelazem. They tried to make marriages. Próbowali małżeństw. Napoleon tried to make the whole empire in this area. Napoleon próbował stworzyć nowe imperium na tym obszarze. But he couldn't. Ale nie dokonał tego. Hitler wanted to make Germany as the whole empire. Kolejnym był Hitler, też chciał stworzyć wielkie imperium. And he couldn't do this. I mu się to nie udało. Because God said that these will not mix one another. Ponieważ Bóg powiedział, że jedno nie połączy się z drugim. They tried to put the euro Próbują wprowadzić euro, to make a common way to make transactions and pay. abyśmy mieli wspólną walutę, by dokonywać transakcji. But in Poland you still have złotys. W Polsce w dalszym ciągu mamy złotówki. So these men tried to unite Europe. A więc ci ludzie próbują zjednoczyć Europę. Because it comes from the area of Rome. Ponieważ jest to obszar Rzymu. Pochodzi to od Rzymu. And it was in that area that now we know as Europe. I wszystko to działo się na obszarze, który teraz znamy jako Europę. But what about the clay? Ale co z gliną? If the iron represents power, Jeśli stal reprezentuje moc, what does represents the clay? co reprezentuje glina? It says, whereas you saw the feet and toes partly of potter's clay and partly of iron. Jest napisane to, że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza. In Jeremiah chapter 18 and verse 1 to 6. W księdze Jeremiasza, rozdziale 18, wersety od 1 do 6. We're going to read the verses 3 until 6. Przeczytamy wersety od 3 do 6. Chapter 18. Rozdział 18, wersety od 3 do 6. I tam wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami w domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. In Isaiah chapter 64 and verse 8. Księga Izajasza, rozdział 64, werset 8. It's referring the same terms as the people of God as clay. Tak samo odnosi się do ludu Bożego, jako do gliny. So it means that the people of God was recognized as clay in the Old Testament. A więc oznacza to, że lud Boży był uznawany poprzez symbole jako glina. So the people of God, the church of God in the Old Testament. A więc lud Boży, ten Kościół Boży w Starym Testamencie. But we're speaking about empires and pagan empires. Ale my tutaj mówimy o imperiach, pogańskich imperiach. So the clay here represents something pagan. A więc
glina tutaj reprezentuje coś pogańskiego, and the clay we see in the Old Testament represents the people of God. a glina, którą widzimy w Starym Testamencie, reprezentuje lud Boży. So it means that this last power Oznacza to, że ta ostatnia moc will have political power będzie miała moc polityczną, as the iron, as Rome. tak jak stal, tak jak Rzym. Because the characteristic of Rome is where that they had a lot of political power. Bo charakterystyczną cechą Rzymu było to, że byli wielką polityczną potęgą, And economical power as well. również ekonomiczną, And the clay that represents the people of God in the Old Testament. a glina, która reprezentuje lud Boży ze Starego Testamentu, He represents a religious power. tutaj reprezentuje moc religijną. And these will try to mix together, A te będą próbowały się połączyć. but we cannot mix iron and clay. Ale nie jesteśmy w stanie połączyć stali z gliną. Because the political power is good in his way. Bo na swój sposób moc polityczna jest dobra. And the religious power following the will of God is good in his way. A moc religijna, która podąża za wolą Bożą, też jest dobra. But when you mix both, it doesn't work for anything. Ale kiedy połączymy te dwie rzeczy, do niczego się to nie nada. You cannot do anything with this mix. Nic z tą mieszaniną nie zrobimy. So we see the iron and the clay feet. A więc widzimy stopy ze stali i gliny, It represents divided Rome, które reprezentują podzielony Rzym. the 10 barbarian tribes, 10 plemion barbarzyńskich and Europe that we know now. i Europę, którą teraz znamy. And since the kingdom of Babylon, I od czasów Babilonu God wanted to reveal the king Nebuchadnezzar, Bóg chciał objawić Nebukadnezarowi the things that will happen in the end of time. te rzeczy, które zdarzą się przy końcu czasu. And we are living in the time of Europe, A my żyjemy w czasie Europy. but we're still missing something in this prophecy. Ale jeszcze czegoś nam brakuje w tym proroctwie. Daniel chapter 2 and verse 44. Księga Daniela, rozdział 2, werset 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Verse 45. 45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. So this rock was cut off without hands. A więc ta skała, ten kamień został oderwany bez udziału rąk. But what does it mean to be cut off without hands? Ale co to może oznaczać, być oderwanym bez udziału rąk? Let's go to Hebrew chapter 9 and verse 8. Przejdźmy do listu do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 8. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. This says that if it's not from hand, from the world, it means that it's not from this world. It says about the first temple. Excuse me, verse 11. Przepraszam, to jest werset 11. 9:11, right? Yeah, chapter 9, verse 11. Rozdział 9, werset 11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. So when the things are not made from hand of human, A więc jeśli jakieś rzeczy nie są wykonane ręką ludzką, if it's not made by hand, jeśli nie są zrobione ręką czyją, it means that it's not from this world. oznacza to,
że nie pochodzą z tego świata. It means that this rock that is coming and hit the feet Oznacza to, że ta skała, która nadchodzi i uderza stopy, is not from this world. nie pochodzi z tego świata. It's coming from outside. Pochodzi z zewnątrz. In 1 Corinthians chapter 10 and verse 4 it says, W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 10, werset 4. it says that, and all drank the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Jest tutaj napisane: i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. In Deuteronomy chapter 32 and verse 4, we're not going to read it. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 4. Nie będziemy tego czytać. It says that God is that rock. Jest napisane, że Bóg jest tą skałą. But here we are speaking about empires. Ale tutaj mówimy o królestwach. So it means that the empire of the Almighty God Oznacza to, że imperium Wszechmogącego Boga is coming to destroy all the pagan empires. zbliża się, aby usunąć zniszczyć wszystkie pogańskie imperia. Daniel chapter 2 and verse 45. Księga Daniela, rozdział 2, werset 45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pełny. The rock Skała represents the empire of Jesus Christ reprezentuje imperium Jezusa Chrystusa, that is coming soon które nadchodzi wkrótce and will be for eternity. i będzie trwało na wieki. And we need to be with this empire. A my chcemy być w tym królestwie. We need to be with Jesus Christ Potrzebujemy być z Jezusem Chrystusem, because He is the unique refuge. bo On jest jedyną ostoją. He is the unique security that we have in this world. Jest jedynym schronieniem, jakie mamy na tym świecie. And this God that reveals the future, I ten Bóg, który objawia przyszłość, He wants to save us and take us for eternity with Him. chce nas ocalić i zabrać do wieczności ze sobą. He wants us to be with Him. Chce, abyśmy byli z Nim. He wants you to be for eternity with Him. Chce, abyście wy byli z Nim na wieczność. But to be with Him, we need to accept His will. Ale aby być z Nim, musimy akceptować Jego wolę. We need to dedicate our lives in prayer as Daniel. Musimy poświęcić nasze życie modlitwie, tak jak Daniel. And we need to praise His name. I musimy chwalić, wielbić Jego imię. Because He is the Lord that reveals the secret. Bo On jest Panem, który objawia tajemnicę. He is the Lord that gave this prophecy. On jest Bogiem, który dał te proroctwo. And we are practically in the feet, in the nails of the toes. A my praktycznie jesteśmy w czasie stóp, końcówek palców tego posągu. And we are just waiting for the rock that is coming to rescue us. Już tylko oczekujemy na tą skałę, która przychodzi, by nas uratować. And destroy all these problems I usunąć wszystkie te problemy, które są na tym świecie. to rescue us. Aby nas ocalić. To rescue you and me. Aby ocalić Ciebie i mnie. Amen. Amen.